Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale Topka PC. Film, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać, ogólnie miał nie powstać, natomiast trafiło w moje ręce ciekawe narzędzie i postanowiłem Wam go pokazać nie tylko tak na filmie w moje ręce, ale i w akcji. Od razu na wstępie powiem Wam, że nie jest to reklama tego produktu. Kupiłem go na własne potrzeby, a że zauważyłem, że jest to dosyć fajne narzędzie, postanowiłem Wam go pokazać. Myślę, że każdy z Was, kto budował customowy układ chłodzenia, spotkał się z fazowaniem twardych rurek. Fazowanie twardych rurek wykonujemy po to, aby ostra krawędź rurki nie zniszczyła nam uszczelki w złączce. Fazowanie polega na lekkim ścięciu zewnętrznej i wewnętrznej średnicy rurki. Fazowanie rurki daje nam także odpowiednie przyleganie samej rurki do uszczelki, a tym samym powoduje to lepszą szczelność na połączenie rurka-uszczelka. Fazowanie w komputerze, który budowałem dla żony, wykonywałem za pomocą takiej specjalnej nakrętki, gdzie umieszczone są dwa ostrza. Jedno potrafi nam fazować wewnętrzną średnicę rurki, a drugie ostrze fazuje nam zewnętrzną średnicę rurki. To jest właśnie to narzędzie, które widzicie w mojej ręce. Jest ono na tyle ciekawe, że potrafi tutaj fazować rurki o różnych średnicach zewnętrznych i wewnętrznych. Natomiast narzędzie, które przed chwilką Wam pokazywałem, może fazować rurki tylko o określonej średnicy. Moje narzędzie nadaje się do rurek o średnicy wewnętrznej 10 mm i średnicy zewnętrznej 12 mm. I myślę, że to jest jedyny minus tego narzędzia, ponieważ możemy nim fazować tylko rurki właśnie o określonej średnicy. Narzędzie mocujemy na głowicy wiertarki albo wkrętarki. Mocuje się to tak samo dokładnie jak każde inne wiertło. I w tym momencie mamy narzędzie gotowe do pracy. Na potrzeby tego filmu przygotowałem rurkę o średnicy wewnętrznej 10 mm i średnicy zewnętrznej 12 mm. To jest rurka firmy EK. Jak widzicie, rurka jest troszeczkę poszczępiona, jest nierówna, ponieważ przed chwilką została przecięta przez taką piłkę do cięcia rurek. I za chwilę zobaczycie, jak wygląda fazowanie ścianek tej rurki. Jak widzicie, fazowanie przebiega bardzo sprawnie. Tutaj chwilę pobawiłem się z tym narzędziem i tutaj zauważyłem, że w momencie, kiedy dociskacie silniej rurkę do tego narzędzia, to powoduje ono, że ta rurka jest ścinana i jeśli na przykład krawędzie tej rurki są nierówne, to tutaj w tym momencie są ładnie wyrównywane. Jeśli użyjecie mniej siły, to jedynie to narzędzie fazuje nam ścianki wewnętrznej i zewnętrznej rurki. Choć nie ukrywam, że wewnętrzna ściana tej rurki nie jest jakoś mocno sfazowana. Na drugim filmie zrobiłem taki test. Jak widzicie, rurka, którą uciąłem, no jest tak troszeczkę zmęczona, bym powiedział, niż ucięta. Powiedzmy, że byłem słabym chirurgiem, no i moje cięcie nie wygląda zbytnio estetycznie. Natomiast normalnie używając tego poprzedniego narzędzia, musielibyście sobie najpierw pewnie wyrównać krawędzie na jakimś papierze ściernym, no i później delikatnie fazować tą rurkę. Natomiast tutaj, jak zobaczycie, nawet tak nierówna krawędź tej rurki nie jest to jakby żaden problem dla tego narzędzia. Możemy użyć większych lub mniejszych obrotów wiertarki. I tutaj jakby nie dość, że ta końcówka rurki jest bardzo ładnie wyrównana. Tutaj to wyrównanie na filmie jeszcze nie jest estetyczne, ponieważ, nie wiem, może zauważyliście, przyłożyłem tą rurkę pod delikatnym kątem. Natomiast widać, że jest to bardzo szybkie narzędzie. Każdy z Was, jeśli mieliście do czynienia z takim zwykłym fazowaniem rurki za pomocą tego narzędzia ręcznego, no na pewno ten proces jest dłuższy i mozolniejszy. Natomiast tutaj nie musimy używać nawet po takim fazowaniu papieru ściernego, żeby delikatnie tą rurkę jeszcze wyrównać. Myślę, że od razu po takim fazowaniu należy ją tylko delikatnie wyczyścić i jest ona gotowa do montażu. Będę używał na pewno tego narzędzia przy montażu komputera dla siebie, więc zobaczymy, jak się będzie sprawowało przy dłuższej pracy. Tak czy inaczej, na razie jestem zadowolony z zakupu i zobaczymy, jak to będzie później. I jeszcze ewentualnie jedna uwaga na koniec. Narzędzie nie jest tanie, możecie sobie sprawdzić cenę tego narzędzia w internecie, więc sami musicie osądzić, czy jest to opłacalny zakup, czy nie.
Na razie to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego filmu, no i oczywiście zapraszam do kolejnych. Cześć!